Hej, dzisiaj dalszy montaż drugiej głowicy. Wcześniej montowałem całą głowicę na gotowo na stole, a tutaj postanowiłem, że montuję najpierw gołą głowicę, skręcam ją na gotowo i dopiero później montuję sobie wszystkie popychacze, koniki i wałki. Jak rozbierałem sobie silnik, wiadomo, że tutaj jest bardzo dużo różnych śrubek. Ja sobie wymyśliłem, że wszystkie śruby kompletuję w takie woreczki strunowe z opisami. Czyszczę je sobie po zdjęciu i wkładam w woreczki z opisami. Jest naprawdę dużo łatwiej odnaleźć się później w tym gąszczu tych wszystkich śrub. Także w taki sposób ja sobie postępuję. Wałki po czyszczeniu stretchem sobie owijałem, bo jak miało to leżeć, to fajnie, żeby się nie kurzyło. Co do ramki, ta płynna uszczelka. Interesowały się kilka osób tym, gdzie płynna uszczelka jest kładziona i jak ją kładłem. Tutaj jest rowek wszędzie na tej ramce i w nią układa się płynną uszczelkę. Dobra, wałki już mam ułożone, przyłapałem je sobie. Pod spodem są wszędzie nasmarowane, widać tu troszkę tego assembly lube'a czerwonego. O, tak to sobie wygląda. Teraz tak, chciałem wam pokazać, tutaj mam koniki, ale wiem, że niektórzy nie lubią tej nazwy, że koniki to są na biegunach, ktoś nawet napisał. No spoko, ale ja sobie je tak nazywam konikami. Teraz sobie rozpakuję wszystkie te popychacze, żeby sobie je przygotować do montażu. Wyłaś. Miejsca nie mam tu za dużo, no mówię, jestem tu gościnnie w garażu u sąsiada. Także staram się zajmować jak najmniej miejsca. Ciepło już nie jest, żeby pracować na dworze. Mamy 12 popychaczy. Dobra, no to co? No to idziemy montować chyba, nie? I jeszcze zapomniałem o uszczelce. Tam kilka osób chciało popatrzeć, jak to robię, to pokażę kawałek. Dobra, zaczynam sobie tutaj. Łapy bolą. Ok, uszczeleczkę już wyłożyłem. Jest tak, jak powinno być. No i cóż, no to rozpoczynam sobie montaż. No to sobie tak troszkę pomoczę w oleju. Wtedy było za mało, teraz jest za dużo. Pewnie ktoś powie. Właśnie zastanawiam się, czy nie zdjąć tej ramki głowicy na tamtej drugiej i nie przesmarować wszystkiego jeszcze raz. Będzie trochę roboty, ale mam takie wewnętrzne uczucie, że potrzebuję to zrobić chyba. Chyba tak zrobię, bo wydaje mi się, że tam za mało tych smarów dałem wszystkich.
Sprawdzam sobie, czy siedzą wszystkie na miejscu. Wszystko na miejscu. Teraz koniki. Nie było kliknięcia, ale jest. Tak jakoś bokiem mi wszedł. Taki montaż można spokojnie zrobić już jak silnik jest w samochodzie. Powiem wam, że już robiłem wymianę uszczelki pod głowicą, jak silnik jest w aucie i bez problemu wszystko tam można zrobić. Dobra, sprawdzamy czy wszystko jest prawidłowo, czy nic tam się nie przesunęło. To jest bardzo ważne, bo później będzie trzeba ściągać. Tu w jednym miejscu mi kapło olejem. To sobie przetrę jeszcze. I na górze chyba gdzieś też było troszkę oleju. Assembly liubem sobie przetrę jeszcze wałki, tego nie widzicie, ale jeszcze zrobię taki myk. Wszystkie miejsca kontaktu przecieram sobie. Przedostatnia rzecz. Tego bym zapomniał, to bym się wkurzył. Noż ty cholera, nie chcę wejść. No i dobra. W las. I teraz, proszę państwa, wiekopomna chwila. Nie no, żartuję sobie. Dobra, montaż.
Montaż ramki zakończony, wszystko dokręcałem tak jak było to w poprzednim filmie. Jeden trik, znaczy może nie trik, ale jeden problem jaki możecie napotkać przy montażu drugiej głowicy, to jest to, że w momencie kiedy wałki są ustawione w pozycję blokowania, to niestety krzywki wciskają na tym środkowym cylindrze zawory, więc bardzo to pręży, więc jak zakładacie ramkę, a wałki są ustawione w pozycję blokowania, no to nie założy, ogólnie nie da się jej założyć, bo wałki w tym czasie wciskają zawory, no i to bardzo pręży, więc musicie przestawić wałki w inną pozycję, taką luźną, neutralną, gdzie żaden z nich nie wciska zaworów i wtedy dopiero możecie montować. No to jest takie jedno utrudnienie, które jest na tej głowicy, nie? I to też jest utrudnienie przy montażu rozrządu. To jest coś, co jeżeli nie ma się blokad, dosyć mocno utrudnia. No ale to będę mówił o tym później, w przypadku montażu rozrządu. Montaż pompy wody. Odtłuściłem sobie już powierzchnię. Wszystko jest, ładnie uszczeleczka jest. Dobra, na razie sobie przyłapuję tylko grzechotką. No i dobra, przyłapane jest. Ładnie chodzi. Koło pasowe też nowe. No i teraz kluczem dynamometrycznym 9 Nm. No i ok.